Dzień dobry moi drodzy, witam Was na wakacyjnym bloghopie z tematem bardzo przyjemnym i nie ma co ukrywać, bardzo uniwersalnym. Praca za zdjęcie. Forma pracy jest całkowicie dowolna. Jak widzicie, jest cała masa fantastycznych sponsorów, a co za tym idzie, mnóstwo cudnych nagród do zgarnięcia. Wystarczy zasubskrybować kanały YouTube wszystkich uczestników hopa, polubić i skomentować każdy z filmików oraz stworzyć przynajmniej jedną pracę inspirowaną filmem z naszej zabawy. Na koniec należy zgłosić się pod specjalnym postem na Facebooku na stronie Hoplandia i czekać na losowanie nagród. Zabawa trwa do końca lipca. Jest mnóstwo czasu, aby się przyłączyć. I dobry pretekst, tak jak i u mnie, żeby się twórczo reaktywować. Długo się zastanawiałam, czym z Wami się podzielić, a im dłużej to trwało, tym miałam większą zagwozdkę. Dlatego też zdecydowałam się nie kombinować i sięgnąć po formę mi najbliższą – Art Journal. Na początek wykorzystałam kilka luźnych kartek, które zresztą, jak i później całą resztę przykleiłam za pomocą niezawodnego magika. To, co niechcąco oderwało się po lewej stronie kartki, również znalazło swoje nowe miejsce. Zawsze wychodzę z założenia, że mniej bałaganu na później zostanie do ogarnięcia. Następnie wykorzystałam cienką bibułkę od Tima Holtza. Uwielbiam jego produkty od zawsze i dlatego też często pojawiają się w moich pracach. Z bibułką wydaje się praca dość prosta. Porwać, dopasować i przykleić. Jednakże oblepione palce klejem mogą tę pracę trochę utrudniać. I tak jak z targaniem, nie jest idealnie, tak i nie jest idealnie przyklejone. Taki urok. Z jednej strony przyklejanie może wydawać się dość chaotyczne, bo takie po części jest. Staram się jednak teraz i później trzymać jednej zasady. Pion i poziom. Jakoś tak nie lubię po skosie. No i kolejny element, papierowe taśmy, również od Tima. Przyznam się, mój najulubieńszy, najukochańszy produkt ever. Ale może, trzymam mocno kciuki, wrócę jeszcze kiedyś na rynek. Podobnie jak w przypadku bibułki, kawałki taśmy odrywam, przydzieram na pół lub mniejsze kawałki i przyklejam, trzymając się zasady pion i poziom. Wspominałam już, że uwielbiam te taśmy. Kolejny produkt to Gesso od Finabar. Od lat sprawdzone i zawsze wykorzystywane przeze mnie. Niezawodne, idealnie białe, gęste, które w każdej chwili można śmiało rozwodnić. Ale dzisiaj wersja oryginalna, cięższa. Niewielką ilość nabieram na silikonowy pędzel i rozprowadzam. Do momentu uzyskania satysfakcjonującego efektu. Gdy jest za dużo, ściągam, również korzystając z tego pędzla. Całość, mam nadzieję, dobrze została uchwycona na filmiku. Przyznam Wam się, że czasami, gdy nie mam pędzla pod ręką, to wykorzystuję to, co jest. Kawałek papieru albo tekturki. Z tym, że zdecydowanie jest to nieekonomiczne wykorzystanie narzędzia. Takie jednorazowe, zanim nasiąknie. Ale w razie czego jest. To najważniejsze. No i suszenie, żeby trochę przyspieszyć pracę. Raz, dwa, bo warstwa nie była zbyt gruba. Następnie zdecydowałam się, że dodam trochę tekstury za pomocą maski i również gesso.
Idealnie nadaje się właśnie ze względu na swoją gęstość zbliżoną do pasty modelującej. Cały czas trzymam się zasady pion i poziom, działając raczej na obrzeżach, a nie po całości. I oczywiście czas na szybkie suszenie. Tutaj zaznaczę, że nie jestem maniaczką wykrojników, ale jest kilka i w tym właśnie ten jeden, który uwielbiam. Od Premium Marketing Confetti w kształcie kółeczek. Wykorzystałam go do powycinania w luźnych kartkach z książek. W związku z tym, że papier jest dość delikatny i łatwo się drze zamierzenie, ale równie łatwo bez moich intencji, przyklejając się do puszków palców, które służą mi jako podłoże do nanoszenia kleju. Do dodatkowej ozdoby, ale również z praktycznego powodu wykorzystałam jeszcze raz papierowe taśmy, które dodatkowo przytwierdzają wcześniej przyklejony dziurkowany papier. I tak na marginesie, jeśli podoba się Wam motyw tak dziurkowanego papieru, to polecam również zwykły dziurkacz do papieru. Jest trochę więcej zabawy, ale można uzyskać podobny efekt, tylko rozmiar kółeczek jest ograniczony. Czas na stemplowanie. Od lat używam stałych motywów. Jest to motyw druku wszelkiego rodzaju i tradycyjnie czarny tusz Archival Ink. Szybko wysycha, dobrze odbija. Jedyny minus, że przy mojej dość luźnej wersji stemplowania bardzo mocno brudzi palce. Taki akceptowalny już przeze mnie mały minusik. Jak widzicie, cały czas trzymam się zasady pion i poziom. W tym moim chaosie to jedyna stała niezmienna, przemyślana, a nawet już chyba wyuczona czynność. Jeszcze mała uwaga dla spostrzegawczych. Tak, zdarza mi się odbijać stemple do góry nogami, ale wychodzę z założenia, że przecież tak musiało być. Kolejny element to kawałek tekturki, który nie wykorzystałam przy jakimś poprzednim projekcie. Jeżeli dobrze pamiętam, dziurki zrobione nitownicą trochę koślawo wyszły i zburzyły mój ówczesny plan, ale tym razem sięgnęłam po tą tekturkę z myślą, że zwyczajnie je zamaskuję. I tak też uczyniłam. Dokleiłam resztki papieru i voilà! Dla kolorytu sięgnęłam po kawę, wykorzystuję rozpuszczalną wciąż od lat. Choć ostatnio prawie udało mi się znaleźć odpowiedni odcień farbek akwarelowych, ale to jednak nie do końca było to, czego oczekiwałam. Wracając do kawy, jest już przestudzona, a do pomocy wykorzystuję pędzelek pierwszy lepszy z brzegu i kawałek ręcznika papierowego, który zmoczyłam na końcu. Kawę nanoszę bezpośrednio i chlapiąc, uderzając palcem o pędzelek.
Dla mnie najlepszy sposób na efektowne plamy. Ręcznik papierowy wykorzystuję jednocześnie z nagrzewnicą. Zbieram resztki płynu, tak by pozostały ciekawe obwódki wokół plamek. Do zebrania płynu wykorzystuję tą wilgotną część, a później dociskam suchym kawałkiem. Zapobiega to przyklejaniu się ręcznika papierowego do kartki. Efekt starałam się Wam pokazać na zbliżeniu. Ten sam sposób wykorzystuję przy okazji korzystania z farbek akwarelowych. Wówczas detale na tle są bardziej zróżnicowane, nie ma takich jednolitych plam. Przechodzimy powoli do gwoździa programu, czyli zdjęcia. Bardzo często sięgam po gotowe, tak zwane papierowe laleczki od Timo Holza. Praktycznie są idealnie docięte, tylko czasami trzeba coś nożykiem poprawić. Żeby trochę uwypuklić postać dziewczynki, tak żeby do końca nie zlewała się z tłem, wykorzystuję wycięty motyw peonii. Kwiatki przycinam i dopasowuję, jednocześnie dość delikatnie przyklejając je do tła, tak aby mogła jeszcze chwilę nimi pomanewrować. Następnie przyklejam zdjęcie dziewczynki i całość dość mocno dociskam. Wykorzystuję również odcięte wcześniej końcówki peonii, zamykając kompozycję na dole i górze. Na sam koniec dodaję kilka naklejek z napisami. Tutaj wybaczcie, czułam presję czasu nagrywając i wybrałam dość na szybko 3 luźne sformułowania. Ostatecznie myślę jednak, że dość do siebie pasują. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. No i z niecierpliwością czekamy na Wasze hopowe prace. Pozdrawiam ciepło.